Zapraszam na film mabikom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam w kolejnej odsłonie jajek wielkanocnych. Dziś zaprezentuję Wam jajko o motywie dobrze już znanym z wcześniejszych moich bombek. Jajko ma około 7 cm. Wzór składa się z 14 rzędów. Jajko jest proste i szybkie w wykonaniu. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Do wykonania jajka użyję szydełka 1,5 oraz kordonka firmy Polskie Nici. Zaczynamy od pętelki i 8 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Pierwszy rządek zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek, a następnie w kółeczku wykonujemy jeszcze 17 słupków. I rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Zaciskamy kółeczko i tak prezentuje się rządek numer 1. Rządek numer 2 zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Następnie wykonujemy półsłupek, trzecie oczko, 5 oczek łańcuszka, półsłupek, trzecie oczko i tak będziemy powtarzać dookoła rzędu. Mamy 5 oczek łańcuszka i półsłupek, trzecie oczko. A zamiast ostatnich 5 oczek łańcuszka wykonujemy 2 oczka łańcuszka i słupek wbity w pierwsze oczko. Tak rządek drugi zakończyliśmy na środku łuku. Mamy tutaj łącznie wykonanych 6 łuków. Rządek trzeci zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek, a następnie wykonujemy słupek nad następnym łukiem. 5 oczek łańcuszka, dwa słupki połączone górą, z tym, że pierwszy z tych słupków wbijamy pod tym łukiem, gdzie przed chwilą wbijaliśmy się ze słupkiem. Przerabiamy tylko raz, nabieramy drugi raz, wbijamy się nad nowym łukiem, przerabiamy przez 2 oczka i przez wszystkie 3 i mamy 2 słupki połączone górą. 5 oczek łańcuszka i powtarzamy motyw. 2 słupki połączone górą, gdzie pierwszy wbijamy się pod pierwszym łukiem, przerabiamy raz, a drugim wbijamy się nad drugim łukiem, przerabiamy znowu raz i przez wszystkie 3 oczka i 5 oczek łańcuszka. Motyw ten powtarzamy dookoła rzędu. Mamy wykonane motywy nad wszystkimi łukami, oprócz ostatniego fragmentu, gdzie zamiast 5 oczek łańcuszka wykonamy 2 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty, wbity w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 3, również na środku łuku. Rządek czwarty zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i 2 oczek łańcuszka na łuk.
Następnie pod tym samym łukiem wykonujemy 3 słupki. Jedno oczko łańcuszka przechodzimy nad następny łuk i wykonujemy tutaj 3 słupki. 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki pod tym samym łukiem. To będzie nasz motyw, który będziemy powtarzać już w każdym kolejnym rzędzie. Czyli będziemy robić zawsze 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. I tutaj pomiędzy nimi oczko łańcuszka. Przechodzimy nad następny łuk, wykonujemy motyw, czyli 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki pod tym samym łukiem. Oczko łańcuszka i powtarzamy nad wszystkimi łukami tą sekwencję. Oczko łańcuszka i mamy wykonane motywy nad każdym z łuków. Jedynie tutaj nad pierwszym wykonaliśmy 1 słupek, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. Zatem musimy nad tym pierwszym łukiem wykonać jeszcze 2 słupki. I oczko ścisłe z pierwszym słupkiem, czyli w trzecie oczko. Tak wygląda rządek numer 4. Rządek numer 5 zaczynamy od przejścia pod łuk, zatem robimy oczko ścisłe pod łukiem, 3 oczka łańcuszka na słupek i 2 oczka łańcuszka na łuk. Pod tym samym łukiem, tutaj tym malutkim, wykonujemy jeszcze 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka, przechodzimy nad następny motyw i tutaj nad łukiem wykonujemy 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki. Pomiędzy motywem tym razem mamy 2 oczka łańcuszka, przechodzimy nad kolejny motyw i powtarzamy 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki pod tym samym łukiem. Mamy motyw pomiędzy 2 oczka łańcuszka i powtarzamy to dookoła rzędu. Dwa oczka łańcuszka i żeby zakończyć rządek podobnie jak poprzednim, musimy wykonać jeszcze 2 słupki nad pierwszym łukiem. I oczko ścisłe, trzecie oczko. Tak zakończyliśmy rządek numer 5. Rządek 6 zaczynamy od przejścia na łuk, zatem wykonujemy oczko ścisłe pod łukiem, 3 oczka łańcuszka na słupek i 2 oczka łańcuszka na łuk. Pod tym pierwszym łukiem 3 słupki, trzy oczka łańcuszka, przechodzimy nad motyw i nad łukiem powtarzamy 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. Pomiędzy motywem w tym rzędzie mamy 3 oczka łańcuszka,
Przechodzimy nad kolejny motyw, powtarzamy 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki, a pomiędzy 3 oczka łańcuszka. Wykonujemy tak dookoła rzędu. Mamy ostatnie 3 oczka łańcuszka i rządek kończymy, robiąc jeszcze tutaj 2 słupki nad pierwszym łukiem i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Rządek 6 mamy gotowy. Rządek 7 zaczynamy również od przejścia pod łuk, zatem oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 oczka łańcuszka na łuk. Pod tym samym łukiem 3 słupki. Tu jajko jest bardzo proste i powtarzalne. I myślę, że nawet początkujący bez problemu sobie z nim poradzą. Tu mieliśmy w poprzednim rzędzie 3 oczka łańcuszka pomiędzy, zatem teraz wykonujemy 4. I przechodzimy nad motyw, powtarzamy 3 słupki, dwa oczka łańcuszka i 3 słupki pod tym samym łukiem. 4 oczka łańcuszka i motyw powtarzamy dookoła rzędu. Rządek kończymy, robiąc 2 słupki nad pierwszym łukiem i oczko ścisłe, trzecie oczko. Rządek 7 mamy gotowy. Rządek 8 zaczynamy także od przejścia pod łuk, czyli oczko ścisłe pod łukiem, 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 oczka łańcuszka na łuk i 3 słupki nad pierwszym łukiem. Teraz mamy 5 oczek łańcuszka, przechodzimy nad motyw i powtarzamy 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki pod ten sam łuk. Pięć oczek łańcuszka, przechodzimy nad kolejny łuk i powtarzamy znowu sekwencję. I tak do końca rzędu. Motyw nad motywem, a pomiędzy 5 oczek łańcuszka. Rządek 8 jest gotowy. Mamy już wykonaną połowę jajka. W kolejnych rzędach będziemy zmniejszać liczbę oczek łańcuszka. Tu mieliśmy 1, 2, 3, 4, 5. Teraz w kolejnych będziemy zmniejszać, robiąc w kolejnych rzędach 4, 3, 2 oczka łańcuszka. Rządek 9 zaczynamy także od przejścia pod łuk, czyli robimy oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka na słupek i 2 oczka łańcuszka na łuk
pod ten sam łuk 3 słupki. Cztery oczka łańcuszka. Powtarzamy motyw nad motywem, czyli 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka i 3 słupki pod tym samym łukiem. 4 oczka łańcuszka i motyw powtarzamy dookoła rzędu. Cztery oczka łańcuszka, 2 słupki nad pierwszym łukiem i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 9. Rządek 10 zaczynamy od przejścia pod łuk, czyli robimy oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 oczka łańcuszka na łuk i 3 słupki pod pierwszym łukiem. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy nad następny motyw i powtarzamy 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka i tą sekwencję będziemy powtarzać całe okrążenie. Nad motywem wykonujemy motyw, czyli 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki, a pomiędzy 3 oczka łańcuszka. Ostatnie 2 słupki nad pierwszym łukiem i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 10. Rządek 11 zaczynamy od przejścia pod łuk, zatem wykonujemy oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka na słupek i 2 oczka łańcuszka na łuk. 3 słupki nad pierwszym łukiem, 2 oczka łańcuszka, przechodzimy nad następny motyw i powtarzamy znowu 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. Pomiędzy motywami 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy nad następny motyw i powtarzamy znowu 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. I powtarzamy tak całe okrążenie. Ostatnie 2 oczka łańcuszka, 2 słupki nad pierwszym łukiem, oczko ścisłe w pierwszy słupek. Rządek 11 jest gotowy. Rządek 12 także zaczynamy od przejścia pod łuk, czyli robimy oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 oczka łańcuszka na łuk i 3 słupki pod pierwszym łukiem.
Tutaj nie robimy już oczek łańcuszka pomiędzy, tylko bezpośrednio przechodzimy nad motyw i powtarzamy 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka i 3 słupki pod tym samym łukiem. Przechodzimy nad kolejny motyw i znów powtarzamy 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki i tak dookoła rzędu. I ostatnie 2 słupki nad pierwszym łukiem. Oczko ścisłe, pierwszy słupek. Rządek 12 mamy gotowy. Rządek 13 to będzie już zamknięcie jajka. Zaczynamy także od przejścia pod łuk, czyli robimy oczko ścisłe. 4 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek podwójnie nawinięty i słupek podwójnie nawinięty wbity nad następnym łukiem. Następnie 2 oczka łańcuszka. Teraz będziemy robić 2 słupki podwójnie nawinięte połączone górą, gdzie pierwszy z nich bijemy tutaj w ten łuk, który mamy pod szydełkiem, a drugi nad następnym motywem, czyli dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się pod łukiem, przerabiamy przez 2 i przez 2, zostawiając 2 nitki, znów dwukrotnie nabieramy, wbijamy się nad następnym łukiem, przerabiamy przez 2 i przez wszystkie 3 nitki. Tak mamy 2 słupki podwójnie nawinięte połączone górą, a pomiędzy 2 oczka łańcuszka. I tak powtarzamy dookoła rzędu. Czyli pierwszy słupek podwójnie nawinięty wbijamy w to samo miejsce, gdzie przed chwilą, a drugi nad kolejnym łukiem. I pomiędzy nimi 2 oczka łańcuszka. Ostatnie 2 oczka łańcuszka i oczko ścisłe. Tutaj w górę tych pierwszych 2 słupków połączonych górą. Rządek 13 mamy gotowy. Rządek 14 to tak naprawdę ładne wykończenie końcówki jajka. Mamy już ten otwór taki niewielki. I w rządku 14 zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek, a następnie nad łukiem wykonujemy półsłupek i nad tą dwójką słupków podwójnie nawiniętych również półsłupek. Nad łukiem półsłupek i nad dwójką słupków z poprzedniego rzędu również półsłupek. I tak przerabiamy dookoła rzędu. Półsłupek nad łukiem i półsłupek nad dwójką słupków z poprzedniego rzędu. I rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem. Odcinamy nitkę. I nasze jajko po wykonaniu wszystkich 14 rzędach prezentuje się tak. Mamy tutaj, jak widzimy, 6-krotnie powtórzony motyw, a pomiędzy oczka łańcuszka, zaczynając od 1 do 5 i od 5 do 2. Jajko bardzo proste w wykonaniu i jak zresztą sami widzieliście, bardzo szybkie w wykonaniu. Zapraszam na kolejne moje filmiki z ozdobami wielkanocnymi. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.